Do ZWKAD 2026 została dodana zakładka parametryczne. Narzędzia z tej zakładki pozwoliły mi stworzyć dość nietypowy projekt. Zobaczcie Państwo, kiedy edytuję dowolny element na tym rysunku, to ma to również wpływ na pozostałe obiekty. A dlaczego? To dlatego, że te obiekty są ze sobą w pewien sposób powiązane. Te wiązania możemy wykonywać na dwa podstawowe sposoby. Mamy wiązania geometryczne oraz wiązania wymiarów. Jak działają te narzędzia, to będę Państwu pokazywał w kolejnych filmach, a teraz chciałbym zaprezentować, jaki efekt jesteśmy w stanie osiągnąć. Zatem przed sobą mamy dwa rzuty na ten sam obiekt, widok z góry oraz widok z boku. Spróbujemy teraz wyedytować widok z góry, na przykład klikając na ten duży czarny okrąg i zmienimy mu promień. Ja to robię poprzez łapanie za uchwyt. I zobaczcie Państwo, kiedy zmieniam promień tego okręgu, to widzimy to od razu w rzucie bocznym, prawda? Bo te obiekty zostały ze sobą po prostu powiązane. Zwróćcie Państwo uwagę również na te krótkie linie, które znajdują się w tym miejscu, czyli na przykład taka linia. Ona również zostaje odpowiednio wydłużona, jeżeli ten okrąg zostanie wyedytowany. Zaznaczę go, spróbujemy go wyedytować jeszcze raz. I jak Państwo widzicie, ta krótka linia, nie tylko ta jedna, ale są takie 4, ona zostaje odpowiednio wyedytowana. Escape'em odznaczmy to. Przejdźmy może teraz do tego okręgu pomarańczowego, zaznaczę go i zmieniamy jego promień. Kiedy zmieniamy promień tego okręgu, to widzimy, że zmienia się położenie 4 mniejszych okręgów. To są otwory i te otwory są odpowiednio oznaczone również na widoku z boku. Zobaczcie Państwo, ten prostokąt oraz ten prostokąt to jest konkretnie oznaczenie tych 4 otworów. Escape'em to odznaczymy. Spróbuję zaznaczyć jeszcze raz ten pomarańczowy okrąg i spójrzcie Państwo teraz na widok boczny, jak będzie się zmieniać położenie tych otworów. Prawda? W jedną, w drugą stronę jesteśmy to w stanie łatwo zauważyć. Powiedzmy, zrobię to do tego miejsca. Co więcej, ten widok boczny przedstawia aktualną średnicę tych otworów. Jeżeli zmienię średnicę tego otworu, obecnie on ma średnicę 20, ja zmienię to na przykład na 10, zatwierdzę to Enterem, to po pierwsze zmienił się nie tylko jeden otwór A4 i od razu jesteśmy w stanie to zobaczyć również na tym widoku z boku. Escape'em możemy to odznaczyć. Żeby osiągnąć taki efekt, to musimy używać zarówno tych wiązań geometrycznych, jak i wiązań wymiarowych. I zerknijmy może teraz do zakładki parametryczne. Po otworzeniu tej zakładki widzimy 3 osobne panele. Pierwszy panel to są właśnie te wiązania geometryczne. Najedźmy sobie na jakieś polecenie. Wiązanie geometryczne, pokrywanie ogranicza 2 punkty, aby się pokrywały lub pojedynczy punkt, aby leżał w dowolnym miejscu na obiekcie. Czyli tak mniej więcej to będzie działać. Zaznaczamy jakiś obiekt i wiążemy go z innym. Na przykład w taki sposób powiązałem te okręgi. Te wszystkie 4 małe okręgi zostały powiązane z tym dużym okręgiem, dzięki czemu podczas zmiany promienia dużego okręgu te małe również się przemieszczają. I przemieszczają się konkretnie wzdłuż tych osi, tej osi oraz wzdłuż tej osi. Bo okręgi zostały również powiązane z tymi 2 liniami, nie tylko z tym pomarańczowym okręgiem. Escape'em możemy to odznaczyć. Zatem te wiązania geometryczne, których jest całkiem sporo, możecie sobie Państwo tam zerknąć, służą nam do tego, żeby jakieś obiekty na przykład leżały w jakimś konkretnym miejscu, albo żeby miały jakąś konkretną długość, albo żeby były równoległe. Jest tego całkiem sporo. Natomiast te wiązania wymiarowe służą temu, aby odpowiednie obiekty miały konkretne wartości. Na przykład jest tutaj wymiar liniowy, wymiar średnicy. Tego wymiaru średnicy nawet użyłem w tym projekcie, bo zobaczcie Państwo, tutaj jest taki wymiar, średnica, mogę go zaznaczyć. I w tym okręgu zmienialiśmy wartość średnicy we właściwościach. Obecnie jest 10, zmienię na 20, zatwierdzę to jeszcze raz. I jako, że tutaj jest podany konkretny wymiar, to mogę ten sam wymiar zastosować do tych prostokątów w rzucie bocznym. Zobaczcie Państwo, tutaj też jest ten wymiar i jest tam napisane wyraźnie, że D1 równy jest średnicy 1, czyli że ten wymiar jest dokładnie taki, jak ta średnica, którą pokazuję teraz myszą. A dlaczego pozostałe okręgi również zmieniają swoją średnicę? Prawda? Zmienimy na przykład na 5, zatwierdzamy to spacją lub enterem. Tutaj już użyłem wiązania geometrii. Konkretnie jest tam takie polecenie, które pozwoli nam ustalić ten sam rozmiar dla linii, okręgów, łuków czy czegokolwiek innego. W tej zakładce parametryczne znajdziecie Państwo również panel zarządzanie. W tym panelu można ewentualnie usunąć pewne wiązania, jeżeli byśmy ich nie potrzebowali, ale mamy także menadżer. Wchodzimy do menadżera i jest tutaj lista tych wiązań, których użyłem. Te wiązania mogą być w pewien sposób edytowane, można je zawsze usunąć, można zmienić im nazwę, czy podejrzeć, jakie obecnie wartości mamy ustawione. Jest tutaj na przykład
wymiar kątowy i ten wymiar kątowy jest w tym miejscu na rysunku. On mi określa to, żebym tę linię oraz tę linię miał idealnie ułożoną pod kątem 90 stopni. Escape'em mogą to odznaczyć, wyłączę już ten menadżer. Większość narzędzi potrzebnych do tej parametryzacji znajdziemy właśnie w tej zakładce parametryczne. Tam można na przykład ukryć te wszystkie wiązania geometryczne czy wiązania wymiarowe, żeby rysunek był bardziej przejrzysty, ale jedno polecenie znajdziecie Państwo również w dolnej części ekranu. Zerknijmy sobie do paska statusu. Pojawiła się tam nowa ikona, wprowadzanie ograniczeń. Z automatu ona powinna być wyłączona, zatem włączcie ją sobie Państwo i nawet warto coś na szybko spróbować narysować. Co to znaczy, że ta ikonka jest włączona? To znaczy, że te wiązania będą dodawane automatycznie do tego, co akurat rysujemy. Czyli rysujemy wszystko po staremu, nic się nie zmienia. Wpisują na przykład polecenie rec i rysują jakiś prostokąt. Tutaj od razu po narysowaniu tego prostokąta jesteśmy w stanie zobaczyć te więzy. Te więzy mogą nam zniknąć. Jeżeli wcześniej wybraliśmy opcję ukryj wszystko, to ich wtedy może nie być widać. Jest możliwość wybierania opcji pokaż, ukryj dla jakiegoś konkretnego obiektu. Można go zawsze zaznaczyć i dla tego obiektu to wyświetlać, ale ja wybieram opcję pokaż wszystko. Wtedy widzę te więzy geometryczne, czy też da się pokazać te więzy wymiarowe. I jeżeli narysowałem już taki prostokąt, to przy nim pojawiają się pewne ikonki. Te ikonki oznaczają właśnie, jakie wiązanie jest tutaj użyte. Na początek może być to dla nas zagadką, która ikonka co oznacza, ale po kilku godzinach pracy już się na pewno nauczymy, że taka ikonka oznacza na przykład prostopadłość, że ta oznacza współliniowość, a ta oznacza na przykład symetryczność. I jak mamy taki prostokąt, to spróbujmy narysować do niego jeszcze jakąś linię. Powiedzmy, narysuję linię biegnącą z środka boku do centrum geometrycznego, a następnie do środka drugiego boku. I teraz tak, narysowaliśmy zwykły prostokąt oraz dwie linie, tylko że ten prostokąt nie będzie zachowywał się normalnie. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli zaznaczę taki prostokąt i spróbuję go wyedytować na przykład za pomocą uchwytów, to zobaczcie Państwo, że zmieni się nie tylko ten prostokąt, ale również te linie. Dlaczego te linie? Bo linie zostały tutaj powiązane. Na przykład zostało tutaj użyte wiązanie pokrywania, czyli końcówka tej linii musi znajdować się idealnie na środku boku tego konkretnego prostokąta. Spójrzmy na tę ikonkę wiązania pokrywanie i spójrzmy na tę ikonkę, która wyświetla się w tym miejscu. One wyglądają identycznie, czyli że końcówka tej linii została powiązana z bokiem tego prostokąta. Nie tylko to wiązanie tu istnieje, bo są także wiązania na przykład prostopadłościowe. Tutaj jest do tego ikonka w zakładce parametryczne. Mamy wiązanie geometryczne prostopadły. Jesteśmy w stanie zobaczyć, że takie wiązanie znajduje się już na naszym rysunku. Czyli jeżeli chciałbym na przykład ten uchwyt przenieść, to nie zmienimy kąta. Tam będzie cały czas prostopadłość, kąt 90 stopni. Zachęcam Państwa do samodzielnego przetestowania nowej funkcji. Jak ktoś nie ma jeszcze ZWCAD 2026, to może go pobrać klikając na odpowiedni link z opisu. W tym filmie to tyle. Zapraszam Państwa na kolejne, gdzie będziemy omawiać konkretne opcje tego wiązania, będziemy robić jakieś ćwiczenia, a teraz życzę Państwu miłego projektowania.